Dziś zapraszam Was w kolejną podróż nad polskie morze. Tym razem udamy się do Ustki. Jaka jest historia tej miejscowości? Co warto tutaj zobaczyć? Gotowi na kolejną podróż w czasie i przestrzeni? No to ruszamy! Jaka jest historia tego miejsca? Z czego słynęło i nadal słynie to uzdrowisko? W dziejach Ustki wyraźnie zaznaczają się 3 źródła utrzymania mieszkańców, uwidocznione w herbie miasta. Chodzi o rybołówstwo, łosoś w ręku syreny, żeglugę handlową, żaglowiec i kąpielisko, syrena zanurzona w morzu. Być może herb miałby dziś inny wygląd, ponieważ niewielka Ustka miała stać się nowoczesnym portem, niemieckim odpowiednikiem polskiej Gdyni, a zarazem prawdziwą wojenną twierdzą. Tak przynajmniej planował rząd III Rzeszy. Ale zanim o tym opowiemy, cofnijmy się do czasów odleglejszych. Przecież historia Ustki to 700 lat. Do kogo wtedy należała Ustka? Tutejszy port u ujścia Słupi do Bałtyku w 1337 roku niemieccy mieszczanie ze Słupska kupili od rodu Święców. Zapłatą było coroczne przekazywanie obu rycerzom z rodu Święców i ich potomnym pary butów lub jej równowartości. Słupsk kupił Ustkę po to, aby rozbudować w niej morski port handlowy. To w związku z tą transakcją po raz pierwszy Ustka została wymieniona w pisanym dokumencie jako port Stolpminde, czyli Słupio Ujście. I tak aż do 1945 roku brzmiała jej niemiecka nazwa. Ustka jako port Słupska obsługiwała cały handel morski ziemi słupskiej. Handel ten przynosił duże zyski przede wszystkim Słupskowi. Żaglowce należące do słupskich kupców, wypływające z Ustki, docierały do portów szwedzkich, holenderskich, duńskich, francuskich, angielskich, do Gdańska, a statki stamtąd przypływały tutaj. W porcie wyładowywano śledzie, francuskie wino, sól, załadowywano wędzone łososie, drewno, słupskie piwo i płody rolne oraz wyroby z bursztynu. Port w Ustce wraz ze Słupskiem od 1382 roku należały do Hanzy. Pół wieku później Ustka stała się największym portem na wschodzie Księstwa Pomorskiego. Okresy rozkwitu portu przeplatały się z okresami upadku na skutek niszczenia przez sztormy czy załamania się handlu morskiego. Aż do II wojny światowej ustecki port był największym między Gdańskiem i Świnoujściem. Pamiątką po rozkwicie tego portu są zachowane do dziś spichlerze po obu jego stronach. W jednym z nich mieści się Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, a od 2013 roku także Centrum Aktywności Twórczej. Do obrony bogactw przepływających przez port miała służyć położona w ujściu Słupi warownia, wspomniana w umowie słupskich mieszczan ze Święcami. Współczesna Ustka nie może pochwalić się ani warownią, ani nawet drewnianym molo, jakie posiada wiele nadmorskich miejscowości w Polsce. Poniekąd rolę molo pełnią falochrony chroniące wejście do portu. Najpopularniejszy to falochron wschodni, połączony z główną częścią miasta. To bardzo dobre miejsce na spacer, przyglądanie się przepływającym statkom i podziwianie zachodów słońca. Pierwsze falochrony o długości 55 metrów zbudowane były z drewnianych skrzyń wypełnionych kamieniami. Współczesne falochrony, wschodni i zachodni, wcinają się w morze na około 100 metrów. Ich budowę zakończono 120 lat temu. Przy wejściu na molo portowe naszą uwagę przyciąga także latarnia morska. Składa się ona z budynku latarników z czerwonej cegły i przyległej do niego ośmiokątnej wieży liczącej prawie 20 metrów wysokości. Budowla powstała w 1892 roku i do dzisiejszych czasów przetrwała w niezmienionej formie. Wysyła białe światło na odległość niemal 30 kilometrów.
W XIX wieku, by ułatwić statkom i żeglarzom wpływanie do portu, postawiono wysoki maszt, na który wciągano latarnię olejową świecącą czerwonym światłem. Blisko latarni stoi pomnik poświęcony ludziom morza. W jego centrum znajduje się postać matki czekającej na powrót syna z morza. O trudnej i niebezpiecznej pracy na morzu przypomina też wnętrze poewangelickiego neogotyckiego kościoła Najświętszego Zbawiciela, który został wzniesiony pierwotnie za wsią na Pustej Wydmie. W kościele tym można zobaczyć obrazy wotywne ufundowane przez rodziny marynarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Stąd już niedaleko do byłej bazy ratowników morskich, tak zwanej Czerwonej Szopy, powstałej w 1867 roku, ze względu na liczne ówczesne wypadki statków, zwłaszcza w rejonie samej Ustki. Przechowywano w niej łodzie i sprzęt ratunkowy. Z kolejnym zajęciem mieszkańców Ustki związana jest najstarsza część miasta. To dzisiejsze ulice Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów, tworzące owalnicę. Taki kształt miała wczesnośredniowieczna osada rybacka położona wśród wydm. Wiele budynków Starej Ustki to dawne chaty rybackie o konstrukcji szachulcowej. Podobne domy można spotkać też w innych miejscowościach Pomorza Środkowego i stąd nazwa Kraina w kratę. Czym właściwie jest szachulec? To budynek, którego konstrukcję wykonano z drewnianych, smołowanych belek, tworzących kraciasty szkielet, a przestrzenie między nimi wypełniano gliną wymieszaną ze słomą lub trocinami i pobielano wapnem. Przy okazji dodajmy, że szachulca nie należy mylić z murem pruskim, w przypadku którego przestrzeń między belkami wypełnia się cegłą. Jak wyglądało to miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku? Pokazuje to makieta starej osady rybackiej. W ciekawy sposób upamiętniono drewniany kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Jana Chrzciciela z połowy XIV wieku, stojący niegdyś w centralnym punkcie placu. Jego wieża kościelna była wykorzystywana jako znak nawigacyjny i dzienny i nocny. O kształcie i usytuowaniu tego rozebranego pod koniec XIX wieku kościoła przypomina nam dziś metalowa konstrukcja. Przy kościele, którego fragment fundamentów można zobaczyć w szklanej gablocie, znajdował się mały cmentarz, będący przez około 500 lat miejscem pochówku mieszkańców osady oraz rozbitków morskich. Wokół placu zachowały się do dzisiaj domy ówczesnych kapitanów portowych, dlatego też potocznie miejsce to nosi nazwę Zaułku Kapitańskiego. Ta najstarsza część Ustki od roku 2009 została objęta gminnym programem rewitalizacji. O związkach z morzem przypomina też ustecka Syrenka. Będąc w Ustce, trudno ominąć promenadę nadmorską. Już na początku XIX wieku Ustka przekształciła się w miejscowość letniskową. Pewnego roku przybyło tu 49 letników przy jednym działającym dyliżansie pocztowym. Kiedy uruchomiono linię kolejową Słupsk-Ustka, wówczas Stolp-Stolpmünde, liczba letników znacznie wzrosła. Jednym z najważniejszych miejsc stał się liczący ponad 2 km deptak spacerowy, utworzony w 1875 roku na wydmach ciągnących się na wschód od portu. Był on kilkukrotnie przedłużany. W XIX wieku przy deptaku co sezon grała orkiestra. Dookoła zaczęły powstawać ekskluzywne pensjonaty i restauracje. Dziś w sezonie nie jest to miejsce dla miłośników ciszy i spokoju, ale ma swój klimat i nie sposób tam się nudzić. To tu znajduje się m.in. ławka kształtem nawiązująca do rozwiniętej taśmy filmowej. Na jej skraju przysiadła kobieta pracująca, czyli jedna z najpopularniejszych aktorek komediowych Irena Kwiatkowska, która niemal co roku odpoczywała w Ustce. Pani Irena, odpoczywając, na pewno nie musiała mierzyć się już z problemami typowymi dla wczasowiczów przybywających tutaj w poprzednim stuleciu.
Wspólna kąpiel kobiet, mężczyzn i dzieci była dla XIX-wiecznego społeczeństwa nie do pomyślenia ze względów obyczajowych. Dlatego każde szanujące się kąpielisko zapewniało oddzielne plaże dla mężczyzn i dla kobiet z dziećmi do 12 roku życia. W 1870 roku powołano Towarzystwo Kąpielowe i powstały 2 kąpieliska dla letników, dla mężczyzn po zachodniej stronie portu, a dla kobiet i dzieci na plaży wschodniej. Drewniane budowle z kabinami do przebierania się wznosiły się na palach nad brzegiem morza. W 1913 roku męskie łazienki zostały całkowicie zniszczone podczas zimowego sztormu. Zdecydowano wówczas, że z łazienek przy wschodniej plaży będą korzystać wszyscy letnicy. W 1911 roku na miejscu starych łazienek otwarto nowy zakład przyrodoleczniczy z charakterystycznym hełmowym dachem. To w nim leczono choroby układu oddechowego i krążenia, przemiany materii i reumatyzmu. Budynek wzniesiono w miejscu, gdzie wcześniej zbudowano pierwsze usteckie łazienki parowe, do których tłoczono podgrzewaną wodę morską wykorzystywaną do kąpieli leczniczych. Czasowo sanatoryjny charakter miejscowości od 1922 roku podkreślała urzędowa nazwa Ostseebad Stolpminde, czyli bałtyckie uzdrowisko Ustka. Już wówczas zalecano kuracjuszom spacery wzdłuż plaży. Aż do 1945 roku najwięcej gości przyjeżdżało z aglomeracji berlińskiej, następnie z Saksonii i ze Śląska, ale bywali też tu już wtedy bogaci Polacy, mimo że aż do 1945 roku Ustka należała do Rzeszy Niemieckiej. Od 1988 roku miasto posiada także status uzdrowiska. Leczy się tu choroby reumatyczne, krążenia, dróg oddechowych i choroby przemiany materii. W 2010 roku uzdrowisko sprywatyzowano. Z historią Ustki jako miejsca wypoczynku związana jest dzielnica położona na wschód od osady rybackiej, przy plaży, w której letnicy mogli wynajmować pokoje w okazałych willach. Jej główną arterią jest ulica Żeromskiego. Stojąca przy tej ulicy willa Red z 1900 roku z wieżą i tarasem widokowym przyciąga uwagę. Czy została wybudowana dla największego słupskiego przedsiębiorcy Konrada Westphala, czy też jako letnia rezydencja dla kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka, tego do końca nie wiemy. Dziś wnętrza tego budynku unowocześniono, a w charakterystycznych ceglanych murach można przenocować. Uwagę zwraca też dworek różany z drewnianą, ażurową werandą od strony promenady. Ciekawym obiektem jest też Dom Pracy Twórczej Związku Polskich Artystów Plastyków, mieszczący się w ponad 100-letnim dworku. Trudno wyobrazić sobie zwiedzanie Ustki bez wizyty na drugim brzegu kanału portowego. Od 2013 roku nie stanowi to problemu. Wystarczy przejść przez kładkę obrotową dla pieszych. Długość mostu zawieszonego na 10 stalowych linach wynosi prawie 58 metrów. Kładka obraca się o prawie 90 stopni w około 4 minuty i jest otwierana dla pieszych o pełnych godzinach na 20 minut. Po przekroczeniu kładki po zachodniej stronie rzeki Słupi docieramy do mariny z zacumowanymi przy niej kutrami i jachtami, z widocznymi w tle niszczejącymi zabudowaniami usteckiej stoczni. Na terenie dawnej stoczni zlokalizowane są nieduże prywatne spółki związane z rybołówstwem. Coraz więcej jest jednak turystyki i rekreacji. Skoro już jesteśmy na zachodnim brzegu Słupi, to warto się wybrać na teren bunkrów Blüchera. Na wysokości XIX-wiecznego męskiego kąpieliska Niemcy zbudowali baterię przeciwlotniczą i zaporową Blücher, nazwaną tak na cześć generała, dowódcy słupskiego pułku kawalerii. W sumie zachowały się do dziś 4 żelbetowe działobitnie, stanowisko dowodzenia oraz maszynownia. Całość wybudowano w latach 1937-38, ale nigdy nie użyto w walce. Na 12-metrowej wydmie, najwyższym wzniesieniu górującym nad plażą, ulokowano działobitnię działa prowadzącego. Ten bunkier ma 2 kondygnacje. Na górnej stała armata kalibru 105 mm. Po środku płaszczyzny otoczonej niszami amunicyjnymi zachowało się stalowe gniazdo mechanizmu obrotowego armaty.
W dolnej, ukrytej części działobitni znajdują się schrony dla obsługi, połączone podziemnym korytarzem z bunkrem dowodzenia i kierowania ogniem, na którego górnej platformie stał dalmierz, czyli odległościomierz, dzięki któremu namierzano potencjalne cele. Współcześnie w podziemnych pomieszczeniach powstało multimedialne muzeum. Odtworzone zostały realistyczne sceny z życia żołnierzy niemieckich. Można też poznać historię zatopienia przez radziecką łódź podwodną na wysokości Ustki w styczniu 1945 roku statku Wilhelm Gustloff, przewożącego około 8–9 tysięcy uchodźców i rannych ewakuowanych z Gdyni oraz Gdańska. Uratowano tylko około 1200 osób. Do końca lutego do portu trafiały ciała ofiar tej katastrofy. Początkowo odsyłano je do Gdyni, a później chowano na Wydminie opodal baterii Blüchera. Można tu również dowiedzieć się na temat ogromnej, niedoszłej inwestycji w tzw. Wielki Port Ustecki. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Hitler planował rozbudować Ustecki port do rozmiarów Gdyni i stworzyć tu jeden z ważniejszych portów III Rzeszy. Dlaczego na inwestycje wybrał właśnie Ustkę? Zadecydowały względy strategiczne. Port wraz z baterią miał sprawić, że kameralne miasteczko stanie się prawdziwą wojenną twierdzą. Do ukończenia dzieła zabrakło 3 lat. Ale część hitlerowskich budowli przetrwała w Ustce do dziś. W zachodniej części Ustki, przy wejściu na plażę numer 1, znajduje się tzw. trzecie molo, czyli nieukończony falochron, którego budowę Niemcy rozpoczęli w 1937 roku, około 1,5 kilometra na zachód od ujścia Słupi. Planowali stworzyć tu duży port morski o głębokości basenu 10 metrów. Zachodnie molo miało mieć prawie 1700 metrów długości i łukiem skręcać w stronę przedłużonego mola wschodniego. Bezpośrednio do terminalu miała dochodzić linia kolejowa. W zamyśle ten falochron miał chronić nowy ustecki port. Inwestycji nigdy nie ukończono, bo Polska została podbita w 1939 roku i w ten sposób uzyskano bezpośrednie połączenie Rzeszy z Gdańskiem i Prusami Wschodnimi. Po 1945 roku i przejęciu Ustki przez Polskę nie powrócono do ambitnych planów stworzenia największego portu środkowego Wybrzeża. Przyjmuje się, że w 1935 roku Ustka uzyskała prawa miejskie, ale dokumentów nadania tych praw jednak nigdy nigdzie nie opublikowano, a po 1945 roku Ustkę z marszu wliczono w poczet miast. Powojenny rozwój Ustki już jako miasta związany był przede wszystkim z turystyką i marynarką wojenną, której szkołę specjalistów morskich otwarto 2 lata po wojnie. W czasach PRL-u Ustka była także ważnym portem rybackim posiadającym własną stocznię i zakłady przetwórstwa. Od początku 1945 roku liczba mieszkańców Ustki ulegała bardzo dużym zmianom. Było to powodowane migracją ludzi, wysiedlaniem ludności niemieckiej oraz napływem repatriantów z Kresów i osadników z centralnej i południowej Polski. Między innymi czasu wielkich zmian w Stolpmünde, Ustce, dotyczy poruszająca książka Dom Małgorzaty Ewy Kujawskiej. Zmianom uległa też zabudowa Ustki. Aby się o tym przekonać, zapraszamy na podróż w czasie i przestrzeni, aby porównać dawne i współczesne widoki miasta. W tę podróż wyruszymy sprzed zakładu fotograficznego na rogu ulicy Marynarki Polskiej. Pierwsze atelier założył w tym miejscu Hermann Harder w połowie lat 20. Od 1945 roku przez ponad 40 lat był prowadzony przez pochodzących z Nowego Sącza państwa Bieszczadów, a od końca lat 80. przez rodzinę Skibińskich.
Ale wróćmy do czasów nam współczesnych. Po intensywnym dniu nie ma to jak spacer po szerokiej, piaszczystej plaży w oczekiwaniu na bajeczny zachód słońca. Czysty relaks. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmowych inspiracjach do podróży. Pozdrawiamy.